Wiosenne kwiecie. Nowe poezje Orota. Wydało w 1895 roku znane wydawnictwo Michała Arcta. Tę książeczkę trzeba oczami wyobraźni zobaczyć w dłoniach sentymentalnej warszawianki żyjącej na przełomie XIX i XX wieku. Filuterny w kształcie, ozdobny, kwietny tomik wierszyków Artura Oppmana, znanego pod pseudonimem Orot, musiał być skierowany do takiej publiczności. Był już wtedy Oppman autorem debiutanckiego tomu Poezje z 1989 roku, które jednak uznaje się niezbyt życzliwie za dzieło późnego epigona romantyzmu. Artur Oppman, poeta i publicysta, pochodził ze spolonizowanej rodziny niemieckiej mieszkającej w Warszawie. Brał udział w wojnie bolszewickiej i ostatecznie dosłużył się stopnia pułkownika Wojska Polskiego. Wcześniej, w latach 1901-1905, był redaktorem Wędrowca, a w latach 1918-20 współredaktorem Tygodnika Ilustrowanego. W pamięci warszawiaków i kulturze warszawskiej zapisał się jednak przede wszystkim jako miłośnik przeszłości i tradycji warszawskich. Warszawianista, który zyskał popularność utworami poetyckimi poświęconymi Starej Warszawie, w tym tomem, którego wydanie pełne nosiło tytuł Stare Miasto, oraz pieśnią o rynku i zaułkach, a także prozą dla dzieci i młodzieży zatytułowaną Legendy Warszawskie. Pisał też utwory poświęcone tradycji walk zbrojnych o niepodległość. Epopeja napoleońska, pieśni o legionach i ogólnie liczne utwory żołnierskie i patriotyczne. Wartość naszej książeczki tkwi oczywiście w jej ozdobnej formie, uroczej typografii i w tym, że stanowi ona przykład różnorodności produkcji wydawniczej okresu Młodej Polski. Żeby było jasne, tę książeczkę na pewno czytali też młodzi, wrażliwi chłopcy na przełomie XIX i XX wieku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Propozycje na prezent, książka z grafiką, okładki wydawnicze oraz Poezja polska. Zakochaj się w antykwariacie.